Jest futbolowym zabytkiem klasy zero, największym menadżerem w historii i esencją futbolu. Co więcej, nigdy nie koloryzował swojej legendy. To fakty i trofea przemawiały za niego. W ciągu 26 lat zbudował potęgę wielkiego Manchesteru United. Wychował kilka pokoleń fanów i dał światu tyle emocji, że do dziś wspominany jest z nostalgią. Zawsze powtarzał, że w piłce miał tylko jeden talent, mianowicie umiał postępować z ludźmi. To będzie opowieść o fenomenie Sir Alexa Fergusona, o tym jak stworzył jeden z największych klubów świata, choć w pierwszych latach boksował w miejscu i wiele osób chciało go zwolnić. Dawniej jako nastolatek z braku perspektyw chciał wyemigrować do Kanady, ale wtedy zakodował sobie w głowie, że w życiu trzeba przejść do przodu i wierzyć do samego końca. Wychodzenie z sytuacji beznadziejnych to poniekąd fundament jego kariery. Nic przecież nie przebije finału Ligi Mistrzów z 1999 roku. Zanim zacznę tę wyjątkową opowieść, to mam dla was krótkie ogłoszenie. Tak się składa, że od jakiegoś czasu wiele osób namawiało mnie na Patronite, gdzie możecie wspierać moją pracę i mieć większy wpływ na rozwój tego miejsca. W sumie uznałem, że ten kanał może tylko na tym zyskać, choćby przez takie rzeczy jak wykupienie bazy zdjęć ze starych epok. To pozwoliłoby mi tworzyć na przykład więcej jakościowych odcinków o polskich piłkarzach retro, coś w stylu tych o Janie Urbanie i Arturze Borucu, które bardzo wam się podobały i które w sumie wykręciły grubo ponad 250 000 wyświetleń. No więc zaczynając od dziś możecie dołączyć do społeczności patronów tego kanału, możecie dołożyć swoje wsparcie, być bliżej tego jak to się wszystko tworzy i korzystać z profitów, o których piszę na profilu Patronite. Link do platformy zostawiam w opisie. Myślę, że to miejsce ma duży potencjał, by stworzyć tu wielkie archiwum piłki, opowieści o najlepszych piłkarzach, zespołach i wydarzeniach, bo planuję na przykład serię o wielkich turniejach. Plus w nowym roku pojawią się tu również reportaże z zagranicy. Bardzo dziękuję wam za obecność w tym kanale, za to, że to dzięki wam to wszystko tak fajnie się napędza. I już nie przedłużam, bo ten odcinek jest naprawdę długi i napakowany. Zapraszam was na historię Sir Alexa Fergusona. 31 grudnia 1941 roku, Glasgow, czyli największe miasto w Szkocji. To tutaj zaczyna się opowieść o jednym z najwybitniejszych trenerów w historii piłki. Ferguson urodził się w Govan, w stoczniowej dzielnicy, gdzie dym z warsztatów mieszał się z zapachem whisky z lokalnych pubów. To było szare i surowe miejsce, jedno z takich, które wykuwa charakter na zawsze. Sir Alex, kiedy po latach był już uznanym szkoleniowcem, przeczytał w jednej gazecie następujące zdanie. Ten facet całkiem nieźle radzi sobie w życiu, mimo że pochodzi z Govan. Ferguson był zirytowany tego typu narracją, bo prawda była odwrotna. Dziennikarze zamiast używać słowa mimo, powinni napisać dlatego. Ferguson nigdy nie traktował swojego pochodzenia jako czegoś negatywnego. Dla niego to był atut. To dlatego, że zaczynał na stoczniowym przedmieściu Glasgow, zaszedł tak daleko w świecie piłki. Govan to było miejsce, które kształtowało upór i dyscyplinę. To była dzielnica pełna twardych robotników stoczniowych, która uczyła, że w życiu nie ma nic za darmo i że trzeba być upartym. Ferguson mieszkał przy Govan Row 667, 15 minut piechotą w linii prostej od stadionu Ibrox. Kamienica jego rodziców niestety została już zburzona. W latach 50. było to nieliczne miejsce w okolicy, które miało własną toaletę wewnątrz mieszkania. Ferguson wspominał, że inne rodziny miały gorzej, musiały dzielić wspólną ubikację. Ubikację z gazetą na gwoździu, służącą jako papier toaletowy. Nigdy nie czułem się biedny czy jakoś tak, wspominał po latach Ferguson. Nikt nie jeździł wtedy Rolls Royce'ami, wszyscy dookoła byliśmy tacy sami. Nie było nawet z kim się porównywać, dodawał Scott. Jego ojciec pracował w stoczni, był szeregowym pracownikiem, bez cech przywódczych. Lata później, gdy Ferdzi kupił swojego pierwszego konia wyścigowego, nazwał go Queensland Star, na cześć statku, przy którym pracował senior rodu. To był jego sposób na uhonorowanie ciężkiej pracy ojca. Ferguson wspominał, że należał do pokolenia dzieci urodzonych w trakcie wojny. To pokolenie musiało szybciej dorosnąć. Jego rodzice ciągle byli w fabryce. Tu jest mielone, a tam kartofle, musisz tylko je wstawić o 4:30. Dostawał instrukcje od samego początku. Kiedy ojciec wracał ze stoczni, stół musiał być zastawiony, a jedzenie gotowe. W domu Fergusonów obowiązywała zasada: nie zostawiaj niczego na talerzu. Nawet lata później, kiedy Alex był już milionerem i trenerem wielkiego Manchesteru, tę samą zasadę wpajał swoim wnukom. Jedzenie oznaczało dla niego efekt ciężkiej pracy i nigdy nie mogło lądować w koszu. Jako dziecko był samotnikiem. Gdy miał 15 lat i strzelił pierwszego gola w reprezentacji juniorów Glasgow, cała rodzina chciała wyprawić mu imprezę. On natomiast uparł się, że chce pobyć sam i wybrał kino. Wielu ludzi mogłoby uznać to za coś negatywnego, ale on znowu twierdził odwrotnie. Mówił potem, że umiejętność bycia sam ze swoimi myślami, ta oswojona samotność, to coś, co bardzo pomogło mu w życiu trenera. Zanim jednak doszedł do tego momentu, był oczywiście piłkarzem. Grał w lokalnym klubie Queen's Park jako napastnik. Potem przeniósł się do St. Johnston, godzinę jazdy od Glasgow, gdzie łączył grę w piłkę z pracą w stoczni. Dojeżdżał tam 3 razy w tygodniu. Kiedy miał 21 lat, nie widział dla siebie perspektyw. W pewnym momencie złamał nos i kość policzkową, nie grał przez miesiąc, a poza tym był tylko rezerwowym w klubie.
To wtedy złożyłem dokumenty, żeby wyemigrować do Kanady, wspominał po latach Ferguson. W pewnym momencie był tak zdesperowany, że jego dziewczyna zadzwoniła do trenera. Przekazała mu, że Alex ma grypę. W rzeczywistości Ferguson siedział na basenie z kolegami. Wieczorem wkurzona matka powiedziała mu, że szukał go trener i że ma natychmiast pójść do budki telefonicznej i do niego zadzwonić. To, co usłyszał Ferguson, zmieniło jego życie. Grasz jutro przeciwko Rangersom, powiedział mu trener. Zaraz potem wydarzyło się coś niebywałego. Ferguson strzelił hat-tricka w prestiżowym meczu. Kiedy stał pod prysznicem, usłyszał, że nikt wcześniej nie strzelił Rangersom hat-tricka na Ibrox. To Ferguson był pierwszy. A zaraz potem stał się podstawowym napastnikiem i jak sam mówił, już nigdy więcej nie oglądał się za siebie. To, co go nakręcało, to tylko patrzenie naprzód. Ferguson po latach powiedział, że to był najważniejszy mecz w jego życiu, bo nagle wszystko zaczęło się układać. Pogodził się z ojcem, z którym był mocno pokłócony. Chodziło o to, że młody Ferguson, nie widząc perspektyw, za mocno ruszał w miasto. Ojciec wściekał się, kiedy przed meczami jego syn szlajał się po pubach i wracał w środku nocy albo nad ranem. Młody tymczasem opowiadał, że to nie ma znaczenia, skoro i tak siedzi na ławce. Odpowiedź ojca była krótka i stanowcza. Mianowicie, wszystko ma znaczenie. Ojciec zawsze mu to powtarzał, ale młody Ferguson musiał dorosnąć, by to zrozumieć. Wcześniej spór eskalował do tego stopnia, że przez 2 lata w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Ojciec w końcu powiedział: idź swoją drogą i zobaczymy, co się stanie. Kulminacją tego konfliktu był incydent, gdy Ferguson po jednej z imprez upił się, wdał w bójkę i trafił do aresztu, kończąc w sądzie z grzywną, co uczyniło go czarną owcą rodziny. Dopiero tamten hat-trick przeciwko Rangersom pozwolił uwierzyć mu, że jego przyszłość to coś więcej niż tylko stocznia i upijanie się w pubach. Ojciec wyciągnął do niego dłoń, a zaraz potem młody Ferguson dostał lepszą ofertę z Dunfermline. W pierwszym sezonie dotarł do finału Pucharu Szkocji, a w kolejnym był najlepszym strzelcem ligi, razem z Joe McBride'em z Celticu. Ten progres był niesamowity. Przecież jeszcze 3 lata temu chciał rzucać piłkę, czuł się za koło rodziny i marzył o wyjeździe do Kanady. Ferguson następnie przeszedł do Glasgow Rangers, kosztował 65 000 funtów, co stanowiło wówczas rekord transferowy między 2 szkockimi klubami. Dla Szkoda to był powiew naprawdę dużej piłki, bo Rangersi grali w Pucharze Miast Targowych, czyli mierzyli się z rywalami z innych krajów. Ale i tam pokazywał swój niepokorny charakter. Na przykład w finale Pucharu Szkocji w 1969 roku nie pokrył jednego ze strzelców gola. Zagrał beznadziejnie, a jego brat Martin opowiadał potem, że zdenerwowany Alex wyrzucił pamiątkowy medal do kosza. Ferguson został też wykluczony z drużyny i zdegradowany do ekipy juniorów. W filmie dokumentalnym z 2021 roku pod tytułem Never Give In były piłkarz Rangersów opowiadał, że być może chodziło o pochodzenie jego żony. Napięcia między Celticiem a Rangersami są przecież potworne. Pierwsi skupiały społeczność katolicką, a drudzy protestancką. Żona Fergusona tymczasem była katoliczką, choć z drugiej strony sam Fergie mówił, że działacze doskonale o tym wiedzieli, kiedy podpisywali z nim umowę. Zaraz potem odszedł z klubu. Nie było to miłe pożegnanie. To, co wyniosłem z Glasgow Rangers, to wiedza, jak wygląda zarządzanie w wielkim klubie, jak w ogóle taki klub powinien być zorganizowany. Wtedy pierwszy raz bardzo zachciałem być menedżerem, opowiadał po latach. Już wtedy zapisał się na kurs trenerski, co było ewenementem w tamtych czasach. Aktywni zawodnicy będący jeszcze przed 30 rzadko rozmyślali o tym, co chcą robić po karierze. Ale Ferguson był inny, lubił patrzeć kilka kroków naprzód i ustalać sobie ścieżkę, która poprowadzi go w konkretnym kierunku. Był 1969 rok, Ferguson miał już 28 lat. W pewnym momencie Nottingham Forest wysłało mu ofertę, ale żona Fergusona nie chciała wyjeżdżać do Anglii. Alex przyjął więc ofertę Falkirk. Rozegrał tam 4 sezony. Stał się ważną postacią i graczem cenionym za lojalność. Był wtedy półzawodnikiem, półtrenerem. W sezonie 73-74 zagrał jeszcze 1 sezon w Ayr United, a potem zakończył piłkarską karierę. Nie czuł, że to jakiś dramat, miał już w głowie plan i wiedział, że zaczyna po prostu inny rozdział w życiu. Ciekawostką jest to, że między karierą piłkarza a karierą trenera Ferguson postawił na biznes. W sumie to rzadko się o tym pamięta, ale facet, który wygrał z Manchesterem United 38 trofeów, zaczynał od najbardziej przyjemnej pracy świata. Mianowicie stał za barem w Gowa i nalewał wódkę stoczniowcom. Moim pierwszym pomysłem na biznes było kupno pubu. Wierzyłem, że tym zapewnię sobie bezpieczeństwo, opowiadał Szkot. To nie był głupi pomysł, bo w okolicy, gdzie dorastał, zwyczajnie był na to popyt. Robotnicy co tydzień dostawali wypłatę i od razu szli się napić. Co tydzień o tej samej porze, jak w zegarku. Ferguson kupił pierwszy pub przy Cowan Road i Paisley Road West, czyli tam, gdzie stała kamienica jego rodziców. Później dokupił drugi na Main Street w Bridgeton, w jednej z największych dzielnic protestanckich w Glasgow. Z początkiem jego knajpianej kariery wiąże się ciekawa historia.
Żony robotników doskonale wiedziały, że ci przepuszczają kasę u Fergusona, więc ten, żeby nie tracić klientów, zamontował safe. Robotnicy wracający w piątek z wypłatą mogli zostawiać u niego część pieniędzy, by nie przepić wszystkiego. System działał, wszyscy byli zadowoleni, a biznes się kręcił. Ferguson opowiadał, że rekord pobił podczas marszu oranżystów, czyli członków organizacji protestanckiej. Pub otworzył się już o 7 rano. W jeden dzień zarobił 266 tygodniówek przeciętnego piłkarza St. Mirren. To jeszcze raz pokazało mu, że na kopaniu piłki świat się nie kończy. To była połowa lat 70. W piłce nie było jeszcze takich pieniędzy jak dzisiaj, zwłaszcza w Szkocji. Życie zawodowego gracza niczym nie różniło się od życia jego sąsiada, który na przykład robił w fabryce. Ferguson był już wtedy trenerem trzecioligowego St. Mirren. Samej trenerki po prostu by się nie utrzymał. Oczywiście takie życie miało swoje minusy. Fergis, bo tak nazywał się pierwszy pub, często dochodziło do awantur. Ferguson, rozdzielający dokerów i innych stoczniowców, parę razy wracał do domu z podbitym okiem, a czasem nawet z rozciętą głową. Nie było szans, żeby do mojego pubu zawitał Sylvester Stallone, Bruce Willis czy Arnold Schwarzenegger. Ale myślę, że spokojnie spotkałbyś tam kogoś, który całą tę trójkę zmusiłby do ucieczki, żartował po latach Ferguson. Szkot w St. Mirren trenował 4 sezony do 1978 roku. Przekształcił ich ze słabeusza trzeciej ligi w drużynę, która wywalczyła awans na pierwszy poziom rozgrywkowy. To była ofensywna ekipa grająca głównie młodzieżą, ale potem doszło do zwolnienia Fergusona, jego pierwszego i ostatniego w karierze. Nie wchodząc w szczegóły, chodziło o konflikt z zarządem. Sprawa trafiła nawet do sądu, ale ostatecznie Ferguson przegrał. W 1978 roku był już trenerem Aberdeen. To był rok, kiedy byłem gotów zrezygnować z prowadzenia 2 wodopojów. Trenowanie Aberdeen było pochłaniające. Nie miałbym czasu na jednoczesną walkę z pijakami i prowadzenie księgowości, śmiał się Ferguson, tłumacząc swoją decyzję. Pierwszy sezon w nowym miejscu był trudny, bo Aberdeen był klubem z większą marką, a zawodnicy patrzyli na Fergusona jak na młodziaka w zawodzie trenera. Musiał minąć rok, by coś zaiskrzyło. W sezonie 79-80 Aberdeen wygrał Mistrzostwo Szkocji. Pierwszy raz od 15 lat wygrał je ktoś inny niż Celtic albo Rangers. Przerwanie tego duopolu było sensacją. Marka Fergusona oczywiście rosła. Już wtedy krążyła o nim opinia, że jest apodyktyczny, prowadził drużynę twardą ręką. W przerwie jednego z meczów zdarzyło mu się kopnąć gorący dzbanek z herbatą, który poleciał w kierunku zawodników. Innym razem ukarał zawodnika grzywną, bo ten spotkany na mieście próbował wyprzedzić auto trenera. Ta surowość i stanowczość działała na piłkarzy. W 1982 roku Aberdeen awansował do Pucharu Zdobywców Pucharów i ograł nawet Bayern Monachium. W finale w maju 1983 roku poszli krok dalej, wygrywając z Realem Madryt. To oznaczało, że Ferguson pokonał wielkiego Alfredo Di Stefano. To był szok. Szkoci panoszyli się w Europie, a stosunkowo młody trener zdobywał coraz większy respekt. W 1985 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego. W tamtym roku zdarzyło się też coś niecodziennego i bardzo tragicznego dla Fergusona. Szkot był asystentem słynnego Jocka Steina w kadrze narodowej. Szkocja we wrześniu 1985 roku grała mecz eliminacji do Mistrzostw Świata. Ich rywalem była Walia, która prowadziła po golu Marka Hughesa. Szkoci byli w tym momencie poza burtą, ale 9 minut przed końcem wyrównał z rzutu karnego Davy Cooper. Ten remis dawał im baraże, ale Stein był pod taką presją, że w końcówce meczu doznał śmiertelnego obrzęku płuc. Tak wykazały szczegółowe ekspertyzy, bo w pierwszym momencie podawano, że to zawał. Stein zmarł jeszcze na stadionie w wieku 62 lat. Ferguson był zdewastowany. Widział, jak odchodzi jego mentor i to w takich okolicznościach. Właściwie to zmarł na oczach całego zespołu. Zaraz potem Ferguson przejął kadrę tymczasowo i doprowadził ją na mundial w Meksyku. Niestety Szkoci w grupie wyczerpali tylko 1 punkt i szybko wrócili do domu. Wielki Jock był moim przewodnikiem, dosłownie bombardowałem go pytaniami. Dlaczego wybierasz tego piłkarza, nie tamtego? Jak budujesz lojalność w grupie i tak dalej. Jeden jego cytat został ze mną na zawsze. To on powiedział mi, żebym nigdy nie zakochiwał się w zawodnikach, bo ci prędzej czy później i tak mnie zdradzą. Nie możesz być ich kumplem, musisz być gotów ich sprzedać, gdy klub tego potrzebuje. No i najważniejsze, nie możesz pozwolić, by emocje wpływały na twoje decyzje, opowiadał Ferguson. Jego późniejsze lata pokażą, że wielokrotnie stosował tę regułę. Nie chodziło o to, że piłkarze są źli. Chodziło o to, że ich interesy nie zawsze są twoimi interesami i że zawsze musisz być gotów na trudne decyzje. Od Steina wyciągnął wiele innych lekcji. Między innymi to, by nigdy nie przypisywać zwycięstwa sobie, bo piłkarze szybko to wyczują. Trener może przygotować, może zmotywować, może ustawić taktykę, ale na końcu to piłkarze wykonują robotę. Gdy przypisujesz zwycięstwo piłkarzom, oni walczą za ciebie jeszcze bardziej, opowiadał Ferguson. Lata później jako trener United rzadko mówił: ja wygrałem.
Zawsze mówił my wygraliśmy albo oni wygrali. Stein nauczył go też, by wiele rzeczy rozgrywać za zamkniętymi drzwiami, czyli nigdy nie krytykować publicznie. Nigdy też nie należy podejmować trudnych decyzji z rozgrzaną głową. Poczekaj do poniedziałku, jak już się wszystko uspokoi, radził mi Stein, opowiadał Ferguson. Do tego ważne jest posiadanie poczucia humoru, które rozładowuje napięcie w grupie. Plus kolejna lekcja. Trener to nie tylko praca od 9 do 17, to całodobówka. Stein rzadko pił alkohol i w piątki wieczorem siedział w domu przy telefonie. Wiedział, że za chwilę ktoś będzie go potrzebował. Tak było z Jimmy Johnstonem, legendą Celticu. Facet często ładował się w kłopoty, a policja pierwsze co robiła, to dzwoniła do Steina. Ferguson nigdy go nie zapomniał. W każdym wywiadzie, gdy pytano go o mentorów, zawsze wymieniał Jocka Steina jako pierwszego. Kiedy legendarny trener zmarł, Ferguson miał już sporą markę na Wyspach Brytyjskich. Pytał o niego Wolverhampton i Tottenham. Pod koniec 1985 roku pojawił się też temat Liverpoolu, kiedy odszedł legendarny Joe Fagan, ale jego miejsce szybko wypełnił Kenny Dalglish. The Reds byli wtedy największym klubem w Anglii. Prawie co chwilę wygrywali ważne trofea. Dla Fergusona byłby to gigantyczny awans, ale oczywiście ostatecznie nigdy tej oferty nie dostał. Został rok w Aberdeen i wtedy odezwał się Manchester United. Targu dobito na stacji benzynowej przy autostradzie. Działacze Manchesteru byli wściekli po porażce z Southampton w Pucharze Ligi i zadzwonili do Fergusona. Spotkali się w połowie drogi między Glasgow a Manchesterem. Na wstępie powiedziałem im, że potrzebuje 8 nowych graczy, opowiadał Ferguson. Prezes Martin Edwards był zszokowany, a ja byłem zszokowany, że on jest aż tak bardzo zszokowany. Facet nie spodziewał się, że sytuacja jest aż tak beznadziejna, opowiadał Ferguson. Był 1986 rok. Od razu przypomnę, że Czerwone Diabły nie miały takiej marki, jaką mają dzisiaj. To był klub, który ostatni raz mistrzem był w 1967 roku. Potem wygrał oczywiście Puchar Europy w 1968, ale od tego czasu nic za tym nie poszło. Klub latami pogrążał się w przeciętności. W latach 80. to był zespół, na który momentami nie chciało się patrzeć. Zresztą sam Ferguson, kiedy odbył już pierwszy trening, był totalnie załamany. Norman Whiteside, Paul McGrath i Brian Robson. Tych trzech gagatków, jego zdaniem, piło za dużo. Forma fizyczna zawodników leżała i kwiczała. Ferguson wiedział, że jeśli nie wprowadzi żelaznej dyscypliny, United nigdy nie wrócą na szczyt. Początki były trudne, choćby ze względów prywatnych. 3 tygodnie po nominacji Fergusona zmarła jego matka Elizabeth. Miała zaledwie 64 lata. To był potworny cios. W klubie też nie było dobrze. Na pierwszego gola United czekali do trzeciego spotkania Fergusona. Wygrali 1-0 z Queen's Park Rangers. Gola strzelił Duńczyk Sivebek, a wspominam o tym nieprzypadkowo. Ferguson zapamiętał to nazwisko na zawsze. Lata później, gdy podczas testów pamięci po udarze mózgu, pierwsze pytanie jego syna brzmiało: kto strzelił dla ciebie pierwszą bramkę? Natychmiastowa odpowiedź John Sivebek wskazywała, że Sir Alex ciągle ma się dobrze. Jako ciekawostkę podam, że Sivebek był jednym z 2 zagranicznych graczy w tamtym zespole Manchesteru. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić. To pokazuje, jak przez te lata zmieniła się Premier League z ligi typowo brytyjskiej. Stała się ligą otwartą na wszystkich, skupiającą najlepszych piłkarzy świata. Gdy trafiłem do United, okazało się, że dość luźno podchodzą tam do wielu spraw. Między innymi do strojów, w jakich zawodnicy jeżdżą na mecze. Nosili dresy z logo któregokolwiek sponsora, Reeboka, Pumy czy Adidasa. To był luksusowy bajzel. Natychmiast wymogłem na nich, aby zaczęli podróżować w specjalnych koszulach, w klubowych bluzach oraz krawatach. Wspominał swoje początki Ferguson. Latem 1987 roku Ferguson ruszył na zakupy. Przyszli obrońcy Steve Bruce z Norwich i Viv Anderson z Arsenalu. Ten drugi był pierwszym czarnoskórym zawodnikiem, który reprezentował Anglię. Inną ciekawostką jest to, że zamiast Bruce'a Ferguson początkowo chciał słynnego Terry'ego Butchera, ale ten złamał nogę, więc trzeba było ratować się opcją numer 2. Pozyskano też ofensywnego piłkarza Briana McClera z Celticu. To był szkielet. Początek odbudowy United. W swoim pierwszym pełnym sezonie, czyli w rozgrywkach 87-88, czuć było powiew nowego zespołu. Manchester ciągle był gorszy od Liverpoolu, ale zajął drugie miejsce w tabeli. Brakowało mu 9 punktów do mistrzostwa. Jako ciekawostkę wplotę fakt, że w tamtym sezonie Ferguson zagrał w jednym z meczów. Działo się to oczywiście w nieoficjalnym spotkaniu podczas tournée na Karaibach. United grali przeciwko Somerset Cricket Club, a 46-letni Fergie wszedł w drugiej połowie razem ze swoim asystentem Archiem Knoxem, z którym wcześniej pracował w Aberdeen. Potem oczywiście obaj skupiali się już tylko na ławce i wyglądało to obiecująco. Manchester w sezonie 87-88 tylko raz przegrał na Old Trafford. McClare, którego Ferguson wyciągnął ze Szkocji, strzelił 24 gole w lidze. Najwięcej od czasów George'a Besta, 2 dekady wcześniej. Sam Ferguson opisywał szkockiego piłkarza w następujący sposób. To był najgorszy piłkarz treningowy, jakiego widziałem, ale w meczach był top.
Kolejny sezon miał być krokiem naprzód. Latem 1988 roku do Anglii z Barcelony wrócił wielki Mark Hughes. Po namowach Fergiego przyjął ofertę z Old Trafford. Balijczyk był pewnym punktem ataku w United, ale całe rozgrywki okazały się katastrofą. Manchester zajął dopiero 11. miejsce w lidze. Wokół drużyny co chwilę wybuchały skandale. W styczniu Norman Whiteside i Paul McGrath pojawili się w telewizji po kilku głębszych szklankach. Działo się to dzień przed meczem. Teoretycznie byli ludźmi z ławki rezerwowych, ale Ferguson uznał, że to totalna przeginka. To wtedy zaoferował McGrathowi 100 000 funtów, byle tylko odszedł z klubu. Jego zdaniem psuł zespół złymi nawykami, nie rozstawał się z butelką i ciągle szukał kompanów. McGrath potem został sprzedany do Aston Villa i co ciekawe stał się tam legendą. W tamtym sezonie zadebiutował też 17-letni Lee Sharp, doskonały skrzydłowy z wiodącą lewą nogą. To była zapowiedź tego, że Ferguson nie boi się dawać szansy młodym. Kolejny sezon, czyli 89-90, przyniósł kolejne wzmocnienia. Przyszedł m.in. Neil Webb z Nottingham Forest, który po latach został listonoszem. Pojawił się też perspektywiczny Paul Ince. Kupiono też Gary'ego Pallistera z Middlesbrough, środkowego obrońcę, który potem grał w klubie aż przez 9 lat. Ale to znowu nie był dobry sezon klubu z Old Trafford. Czerwone Diabły potrafiły przegrać 1-5 z Manchesterem City. Seria porażek była potworna, a na trybunach pojawiły się pierwsze agresywne transparenty. Jeden z nich brzmiał tak: 3 lata wymówek i wciąż to samo gówno. Żegnaj Fergie. W grudniu klub był w strefie spadkowej. Ferguson po latach powiedział, że to był najciemniejszy miesiąc w jego karierze. To był też sezon, kiedy na horyzoncie czaił się nowy właściciel. Michael Knighton był tak szalony, że na starcie sezonu wszedł do szatni, przywitał się z zawodnikami, a potem poprosił o strój. Neil Webb opowiadał, że myślał, że typ robi sobie jaja. Ale facet naprawdę przebrał się razem z innymi zawodnikami. Wyszedł przed meczem pod trybunę Stratford End i zaczął żonglować przed kibicami. To była pokazówka, to była akcja mająca podbić jego nazwisko. Facet chciał pokazać, że jest blisko fanów i że niby zna się na piłce. 37-latek zbudował fortunę na nieruchomościach, obiecywał rozbudować Old Trafford, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Knighton dostał jedynie fotel w zarządzie, Ferguson po latach nazwał go szpanerem. W międzyczasie praktycznie przez cały sezon media spekulowały o odejściu szkockiego menedżera. Ratunkiem dla Fergusona okazał się Puchar Anglii. On sam zresztą wiele razy opowiadał, że to spotkanie przeciwko Crystal Palace, finałowe starcie na Wembley, uratowało jego karierę w Manchesterze United. Był 17 maja 1990 roku. Rewanżowe starcie po pierwszym meczu 3-3 tydzień wcześniej. Ferguson nie był zadowolony, więc w drugim spotkaniu wymienił bramkarza. Jak się okazało, trafił w dziesiątkę. Nigdy nie dowiemy się, jak niewiele brakowało do tego, bym stracił pracę, ale gdyby nie wygrana na Wembley, wielu kibiców odwróciłoby się od klubu. To mogłoby być dla mnie zabójcze, pisał Ferguson w autobiografii. Wspominał też, że w trudnych momentach czuł wyraźne wsparcie prezesa Martina Edwardsa i legendy klubu Bobbiego Charltona. Te dwie osoby widziały, ile pracy wkłada w klub. Wiecie, kto wygrał ten mecz? Wspominał później Ferguson. Kibice. Ich upór i wiara były niesamowite. Przez cały mecz skandowali i zagrzewali nas do walki, dodawał Scott. Wśród tych fanów był m.in. Norman Williamson, były listonosz, który przychodził na trening United każdego dnia. Zawsze mówił Fergusonowi: będzie dobrze, synu, robisz właściwą robotę. Dla Fergusona ten stary fan był codzienną otuchą, gdy świat mu się walił. Puchar Anglii w 1990 roku, choć trochę uspokoił nastroje. Zwycięstwo w Pucharze Anglii na Wembley oznaczało początek dobrych czasów, pisał po latach Ferguson. Ale rankiem po naszym zwycięstwie jedna z gazet napisała: dobrze, w końcu udowodniłeś, że potrafisz zdobyć puchar, ale teraz wraca już do Szkocji. Tak to mniej więcej brzmiało. Nigdy o tym nie zapomniałem, dodawał trener Manchesteru. Gdy Alex Ferguson rozpoczynał sezon 90-91, wybijał już 4. rok jego pracy w Manchesterze United. Presja rosła z każdym miesiącem, a główne pytanie brzmiało: czy Scott zdoła osiągnąć to, czego nie udało się żadnemu z jego poprzedników od czasu legendarnego Matta Busby'ego? Mianowicie, czy wygra wreszcie Mistrzostwo Anglii? Forma ligowa rosła, ale dalej brakowało konsekwencji. Między Manchesterem a Liverpoolem dalej była przepaść. Sezon 90-91 United skończyli na 6. miejscu. To, co warto zapamiętać z tego sezonu, to debiut 17-letniego Ryana Giggsa, w przyszłości legendy, o której nagrałem oddzielny odcinek. To była kolejna zapowiedź stawiania na młodzież. 1991 rok był też przełomem pod względem europejskiego trofeum. United dotarli do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, gdzie ich rywalem była Barcelona, mistrzowie Hiszpanii, drużyna pełna gwiazd i klasy. Mecz zakończył się zwycięstwem Anglików. Jako ciekawostkę podam, że wcześniej w półfinale Manchester musiał ograć Legię Warszawa. Co ciekawe, na Łazienkowskiej legioniści prowadzili 1-0 po bramce Jacka Cyzio, ale potem sprawy pokrzyżowała czerwona kartka Marka Jóźwiaka.
Legia ogólnie zagrała dobry dwumecz, niestety to było za mało. Bardzo podobał mi się Lee Sharp. Zaimponował mi również stoper Bruce, który wkładał głowę tam, gdzie inni bali się włożyć nogę. Na boisku był generałem, opowiadał potem Jacek Cyzio. Ferguson przeszedł Legię, a potem ograł Barcelonę. Wreszcie udowodnił, że potrafi wygrywać na europejskim poziomie i że jego wizja zaczyna nabierać kształtu. Po 5 latach wreszcie miał spokój, nakarmił sceptyków i rozpoczął kolejny fascynujący rozdział. W 1991 roku jego zaufany asystent Archie Knox odszedł do Rangersów. Ferguson awansował trenera młodzieży Briana Kidda. Dokonał też 2 ważnych transferów. Na Old Trafford pojawił się Peter Schmeichel, wówczas 28-letni doświadczony bramkarz duńskiego Brøndby. Przyszedł też obrońca Paul Parker i Rosjanin Andrii Kanchelskis, którego koledzy z drużyny szybciutko nauczyliby na pytania trenera odpowiadać "fuck off, Scottish bastard". Niestety ostatecznie United przegrali mistrzostwo 4 punktami z Leeds United. Rywalom z pewnością pomógł fakt, że w drugiej części sezonu ściągnęli Erika Cantone, charyzmatycznego Francuza, o którym robiło się coraz głośniej. Ferguson nie był osobą, która uciekała od odpowiedzialności. Po zakończeniu sezonu przeprowadził głęboką analizę tego, co poszło nie tak. Doszedł do konkretnych wniosków, przede wszystkim, jak sam przyznał, jego nieudana próba sprowadzenia Micka Harforda z Luton Town kosztowała United mistrzostwo. Harford był doświadczonym napastnikiem, fizycznym i skutecznym. Dokładnie tym, czego United brakowało w kluczowych momentach sezonu. Zremisowali mecz za meczem i gdy nie mogli przebić się przez zaciśnięte obrony, Harford mógłby być decydującym elementem. Ale gdy sezon dobiegł końca, Ferguson już planował następne lato. Wiedział, czego potrzebuje. Wiedział, że jest blisko. Musiał tylko znaleźć tego jednego zawodnika, który zrobi wyłom. Początkowo miał być nim legendarny Alan Shearer, ale Manchester przegrał walkę z Blackburn Rovers. W notesie Szkota było jeszcze kilka innych nazwisk, ale ostatecznie na Old Trafford pojawił się nie kto inny jak Eric Cantona. Zanim to jednak nastało, sezon rozpoczął się fatalnie. United tkwił na 10. miejscu w tabeli, a był już listopad. Media znowu zaczęły swój refren pod tytułem "Może Ferguson już nigdy nie wygra mistrzostwa". Przed sezonem duże nadzieje pokładano w nowym napastniku Dionie Dublinie, ale ten złamał nogę. Manchester musiał ruszyć na zakupy i w ten sposób w trakcie sezonu zakontraktował Cantonę. Ferguson już wcześniej miał go na oku. Któregoś dnia podsłuchał rozmowę jak kapitan Steve Bruce i Gary Pallister. Stojąc pod prysznicem, zachwycali się francuskim napastnikiem. Ferguson zaraz potem trafił w dobry moment, bo Leeds mieli akurat nie po drodze z Cantoną. Facet był genialny, ale też temperamentny. Chodził własnymi ścieżkami i nie płaszczył się przed nikim. Trener Pavi Howard Wilkinson miał go dość. Już wcześniej zdarzały się sytuacje, że Cantona po zmianie rzucał koszulką o ziemię. Gdy dyrektor Leeds Bill Fotterby zadzwonił do dyrektora United Martina Edwardsa z zapytaniem o Denisa Irwina, Sir Alex Ferguson akurat był w gabinecie Edwardsa. Zaraz potem napisał na kartce: "Spytaj go o Cantonę". Leeds ostatecznie zgodziło się sprzedać swoją gwiazdę za jedynie 1,2 miliona funtów. To była promocyjna cena. Wpływ Cantony był natychmiastowy i transformujący. To nie była tylko kwestia bramek czy asyst, choć i to oczywiście miało znaczenie. Cantona wniósł coś nieuchwytnego, coś czego nie da się zmierzyć statystykami. Wniósł do drużyny arogancję w dobrym tego słowa znaczeniu. Absolutne przekonanie, że United są najlepsi, że to oni powinni wygrywać każdy mecz, a w konsekwencji też trofea. Jego pewność siebie była zaraźliwa. Rywale wiedzieli, że to jest Manchester Fergusona i Manchester Cantony. Innymi słowy, ten zespół zaczął budzić respekt. Cantona stworzył świetny duet z Markiem Hughesem. Hughes był wojownikiem, walczącym napastnikiem, który nigdy się nie poddawał. Cantona z kolei był artystą, który widział zagrania, których inni nie dostrzegali. Razem byli idealnym połączeniem. Młodzi gracze jak Ryan Giggs patrzyli na nich z podziwem. Ferguson oczywiście dużo ryzykował z Cantoną, bo wielu mu go odradzało, ale on nigdy nie podejmował decyzji na podstawie opinii innych. Potrafił dzwonić do trenera Gérarda Houliera oraz do francuskich dziennikarzy. Kontaktował się też z Michelem Platinim, który powiedział mu wprost: "Powinieneś go sprowadzić. Erikowi potrzeba tylko odrobiny zrozumienia", opowiadał Platini. Ten telefoniczny research i nos do ludzi miał kluczowe znaczenie. Cantona był trudny. To był ekscentryk, więc trzeba było naprawdę fachowego podejścia, by nadawać z nim na tych samych falach, a jednocześnie być wymagającym. Cantona na przykład potrafił na ważną galę przyjść w kurtce z frędzlami i z wizerunkiem indyjskiego wodza na plecach. Nigdy nie zaprzątał sobie głowy dress-codem ustalonym przez Ferdiego. Szkocki menedżer wspominał też, że to Eric rozpętał szaleństwo z tatuażami w klubie. Pewnego razu wparował do klubu z głową indyjskiego wodza, wytatuowaną na lewej piersi. Ponieważ cieszył się estymą wśród kolegów, niektórzy poszli w jego ślady. Cantona miał nie tylko wpływ na grę, on zmienił całą kulturę dookoła.
10 kwietnia 1993 roku United byli drudzy w tabeli i grali u siebie przeciwko Sheffield Wednesday. To był kluczowy mecz. Każdy punkt liczył się podwójnie w walce o tytuł. Ale United przegrywali 4 minuty do końca, a na tablicy wyników wciąż widniał niekorzystny wynik. Fani na Old Trafford szaleli z frustracji. To był kolejny dół, kolejna zmarnowana szansa. A potem nagle Steve Bruce wyrównał. Obrońca, który wbiegł w pole karne w desperackim ataku, trafił do siatki. Old Trafford eksplodowało, ale to oczywiście nie był jeszcze koniec. Sędzia pokazał, że gra toczy się będzie jeszcze przez 7 minut. To wydawało się wiecznością. Media później nazwały to Fergie Time, sugerując złośliwie, że to dodatkowy czas był jakoś magicznie przedłużany, gdy Ferguson tego potrzebował. W 96 minucie oczywiście nastała magia. Bruce strzelił gola na 2-1. Ferguson wybiegł ze swojej ławki, nie mogąc ukryć emocji. To było niezwykłe. Menedżer znany ze swojego opanowania i kontroli biegł teraz jak szaleniec, świętując jak kibic. Obok niego Brian Kidd, jego asystent, wręcz wbiegł na boisko. To było zwycięstwo woli nad przeciwnościami. To była wiara ponad wątpliwość. Po tym meczu United wyszli na prowadzenie w tabeli i już go nie oddali. Po 26 latach czekania, po 26 latach frustracji i rozczarowań, po wszystkich nieudanych menedżerach, którzy próbowali i zawiedli, Manchester United znowu był mistrzem Anglii. Co więcej, byli pierwszymi mistrzami nowej ery Premier League. To był symboliczny moment. Stary porządek kończył się, a nowy się rozpoczynał. I w tym nowym początku United byli na szczycie. Wyprzedzili Aston Villa o 10 punktów. To była dominacja. Ten sezon nauczył United, jak wygrywać pod presją. Przecież jeszcze w listopadzie byli na 10. miejscu. Dla Fergusona był to kolejny moment zwrotny w karierze. Po tym sezonie nikt już nie kwestionował jego umiejętności. Nikt już nie pytał, czy potrafi wygrać mistrzostwo. Pytanie brzmiało inaczej, mianowicie co dalej, ile jeszcze trofeów włoży do gabloty. Manchester dopiero się rozkręcał w 1993 roku. Ferguson poprosił o transfer Roya Keana z Nottingham Forest. Irlandczyk był agresywnym środkowym pomocnikiem. Sprawił, że z klubem niedługo potem musiał pożegnać się syn Fergusona, Darren, który grał na podobnej pozycji. Dalej filarami byli weterani jak obrońca Steve Bruce oraz ofensywni gracze jak Mark Hughes oraz Brian McClare. Fergie był mistrzem Anglii, mierzył najwyżej jak się da, a mimo to ochoczo zaczął wprowadzać młodzież. To wtedy debiutowali chłopaki z akademii. Przed rozpoczęciem sezonu Ferguson wyznaczył jasny plan drużynie. Niektórzy ludzie, kiedy przychodzą w wakacje, chcą po prostu jechać nad morze. Inni nie chcą nawet tego, bo wolą zostać w domu i patrzeć na kaczki w parku. A jeszcze inni marzą, by polecieć na księżyc. Wszystko rozbija się o ludzkie ambicje, opowiadał Ferguson. Wkrótce okazało się, że Manchester jest dalej głodny wygrywania, a jego ambicje sięgają wysoko. W lutym przeciwko Wimbledonowi Manchester strzelił gola po 38 podaniach. Ferguson po latach powiedział, że złapał się za głowę. Powiedział, że ceni tę bramkę wyżej niż słynny rajd Giggsa z Arsenalem lata później. W sezonie 93-94 oczywiście fantastyczny był Cantona, choć zdarzało mu się 2 razy wylecieć z boiska. To była zapowiedź tego, co wywinął sezon później. Cantona w swoim drugim sezonie strzelił 18 goli w Premier League, najwięcej w drużynie. Manchester oczywiście został mistrzem kraju i dołożył do tego triumf w Pucharze Anglii. Ale kolejny sezon okazał się dużo trudniejszy. Na Old Trafford pojawił się napastnik Andy Cole, kupiony z Newcastle, i David May, obrońca z Blackburn. Ferguson liczył na 3. mistrzostwo z rzędu. Cole sezon wcześniej w Newcastle strzelił aż 34 gole i był królem strzelców Premier League. To był spektakularny transfer, ale wszystko posypało się w styczniu. Słynny atak Erika Cantony podczas meczu z Crystal Palace wywołał tornado. To był szok. Piłkarz zaatakował kibica na oczach milionów telewidzów na całym świecie. Ciężko pracowałem na tym, aby zrozumiał, że się o niego troszczymy. Był bliski podjęcia decyzji o wyjeździe do Włoch, ale nasza lojalność względem niego sprawiła, że został w Manchesterze, opowiadał potem Ferguson. Manchester natychmiastowo zawiesił piłkarza na 4 miesiące. Federacja wydłużyła to o kolejne 4. W chwili, gdy zawiesiliśmy Erika, dzielił nas 1 punkt od szczytu tabeli i być może gdyby grał do końca sezonu, wygralibyśmy ligę nawet 10 punktami. Zamiast tego Blackburn Rovers było od nas lepsze. W dłuższej perspektywie zasady okazują się jednak ważniejsze niż doraźne korzyści, opowiadał Ferguson. Manchester przegrał w tamtym sezonie też finał Pucharu Anglii. To było ogromne rozczarowanie, ale też lekcja na przyszłość, co trzeba zmienić, żeby wrócić na szczyt. Przed nowym sezonem w 1995 roku szokiem dla wielu była sprzedaż pomocnika Paula Insa do Serie A. Ferguson otrzymał wtedy mnóstwo obraźliwych listów, ale jak sam mówił, czuł, że zespół potrzebuje nowej krwi. Ince już wcześniej był częstym obiektem jego słynnych suszarek, czyli słynnego wykrzykiwania uwag prosto w twarz. Kiedyś po meczu, który wygraliśmy, podszedł do mnie i pluł mi prosto w twarz.
Kim ty jesteś? Nie jesteś Maradoną ani Pele. Chodziło o to, że podczas driblingu straciłem piłkę. Działo się to w wygranym meczu. Na koniec trener powiedział mi, jest tylko jeden szef tutaj, Insi, i nie jesteś to ty. Opisywał Paulin Spolata swoje stosunki z Fergusonem. Latem 95 odszedł też Kanchelskis i 31-letni wówczas Mark Hughes. Musiałem zrobić miejsce w drużynie dla Nickiego Bata, Paula Scholesa oraz dla Davida Beckhama. Chciałem stawiać na młodych, opowiadał Ferguson. W końcu przyszedł sezon 95-96, do dziś legendarny pod wieloma względami. Dziennikarze dziwili się, że Ferguson pozwolił odejść 3 doświadczonym graczom i w ogóle nie ruszył na zakupy. Fergus Fledglings, czyli pisklęta Fergusona, tak mówiono o jego graczach z akademii, w których pokładał coraz większą wiarę. Podczas gdy United stali w miejscu na rynku transferowym, rywale szaleli. Arsenal, Liverpool, Newcastle United. Wszyscy dokonywali głośnych transferów, budując silne drużyny, gotowe do walki o tytuł. Newcastle Kevina Keegana wydawał się szczególnie groźny, a media rozpisywały się o nadchodzącym sezonie jako o końcu ery dominacji United. Pierwszy mecz ligowy sezonu 95-96 stał się symbolem wszystkich obaw kibiców Czerwonych Diabłów. 19 sierpnia United przegrali na Villa Park z Aston Villą 1-3. Młodzi zawodnicy wyglądali na przytłoczonych, doświadczone głowy nie potrafiły ich podnieść. To była katastrofa, ale prawdziwy cios przyszedł wieczorem, gdy miliony widzów zasiadły przed telewizorami, by obejrzeć Match of the Day. W Anglii do dziś jest to kultowy magazyn BBC podsumowujący wydarzenia w Premier League. Dawniej, gdy nie było internetu i 1000 stron oraz kanałów, ten program miał gigantyczne oddziaływanie. Tamten wieczór 19 sierpnia przeszedł do historii. Alan Hansen, czyli legenda Liverpoolu, szanowany ekspert telewizyjny, analizował występ United z bezlitosną szczerością. Wskazywał na błędy, mówił o braku doświadczenia, a potem wypowiedział słowa, które stały się legendą angielskiej piłki. You can't win anything with kids. Nie wygrasz niczego z dzieciakami. W tamtym momencie wydawało się to rozsądną oceną sytuacji. Hansen bazował na wieloletnim doświadczeniu i na obserwacji futbolu na najwyższym poziomie. Metryka zawodników miała znaczenie. Jeśli ktoś już wygrywał tytuł, to raczej były to ekipy z ugruntowaną kadrą. Ale Ferguson mógł tylko zacisnąć zęby i dalej wierzyć w swoich chłopaków. A oni odpowiedzieli w jedyny możliwy sposób, mianowicie wygrywając. Kolejne 5 meczów zakończyło się zwycięstwami United. Młodzi zawodnicy zaczęli grać z coraz większą pewnością siebie, a zespół nabierał rozpędu. Beckham zachwycał precyzją podań, Scholes strzelał bramki. Bracia Neville'owie budowali solidną defensywę. To już nie były dzieci, to byli młodzi mężczyźni z misją. Październik przyniósł powrót kolejnej kluczowej postaci. Eric Cantona, król Old Trafford, wrócił po długiej dyskwalifikacji. Jego powrót w meczu przeciwko Liverpoolowi dodał zespołowi nie tylko jakości, ale przede wszystkim doświadczenia i niepowtarzalnego przywództwa. Cantona zresztą przywitał się asystą i bramką przeciwko Liverpoolowi. Był kochany, kibice tak długo na niego czekali. Ale sezon nie układał się idealnie. Newcastle United Keegana grał fenomenalny futbol, ofensywny, odważny i ekscytujący. Do Bożego Narodzenia sroki odskoczyły United na 10 punktów. W pewnym momencie w marcu różnica wzrosła nawet do 12 punktów. W tamtym momencie faworyt był jeden. Ale oczywiście w piłce wszystko zmienia się jak za pstryknięciem palca. United prowadzeni przez zimnego jak lód Fergusona mieli konsekwencje, metodyczność i mentalną siłę. Newcastle tymczasem zaczął się potykać. Trener Kevin Keegan tracił panowanie nad sobą w kolejnych wywiadach. Ostatni dzień sezonu był wyjątkowy. United musieli wygrać z Middlesbrough, aby zapewnić sobie tytuł. I oczywiście zrobili to. Wygrali pewnie 3-0 na wyjeździe, a fantastyczne spotkanie rozegrał Ryan Giggs. Po raz trzeci w ciągu 4 lat zostali mistrzami Anglii. Tydzień później dołożyli do tego jeszcze Puchar Anglii. Chłopcy, z którymi podobno nie można wygrać, właśnie wygrali wszystko, co możliwe w angielskim futbolu. Ten sezon zmienił nie tylko Manchester United, ale cały angielski futbol. Udowodnił, że długoterminowa wizja, wiara w młodzież i w silne przywództwo może przynieść sukces. Beckham, Scholes, Butt, bracia Neville. Wszyscy ci gracze stali się nie tylko legendami United, ale i reprezentacji Anglii. Alan Hansen z kolei później wielokrotnie żartował ze swojej wypowiedzi, przyznając, że była to prawdopodobnie najgorsza prognoza eksperta piłkarskiego w historii. Ferguson po sezonie podpisał nowy 4-letni kontrakt. Szkot udowodnił, że jest nie tylko wielkim menedżerem, ale również wizjonerem, który widział przyszłość tam, gdzie inni widzieli tylko ryzyko. Umiał też słuchać innych i wyciągać racjonalne wnioski. Na przykład przed wspomnianym finałem Pucharu Anglii w 1996 roku przeciwko Liverpoolowi długo rozmawiał o taktyce z Ericiem Cantoną. To Francuz zasugerował, żeby wystawić Roya Keana przed obrońcami i żeby ten zajął się tylko Steve'em McManamanem, szalejącym pomocnikiem The Reds. Ta strategia oczywiście przyniosła dobry skutek.
1996 rok na zawsze będzie pamiętany jako przełomowy w historii Manchesteru. Dla młodych zawodników ten sezon był przepustką do nieśmiertelności. Pokazali charaktery silniejsze niż ich młody wiek mógłby sugerować, nauczyli się wygrywać pod presją, ignorować krytyków, wierzyć w siebie, nawet wtedy, gdy świat mówi nie. Te lekcje przydały im się w kolejnych latach, gdy dominowali w Anglii i w Europie. W sezonie 96-97 Sir Alex dalej budował potwora. Najpierw musiał jednak wypełnić lukę po 35-letnim kapitanie Steve'ie Bruce'ie. Nowymi twarzami w zespole byli m.in. napastnik Teddy Sheringham z Tottenhamu, młody ofensywny gracz Ole Gunnar Solskjaer z norweskiego Molde i prawoskrzydłowy Karel Poborski. United zaczęli od mocnego uderzenia, wygrywając tarcze dobroczynności 4-0 z Newcastle. Wicemistrz poprzedniego sezonu odpłacił się potem zwycięstwem 5-0 na St. James's Park w październiku. To była jedna z najwyższych porażek w erze Fergusona, Sir Alex wspominał później. To był jeden z tych dni, kiedy wszystko poszło nie tak, ale nauczyło to nas pokory. To był też sezon, kiedy zaczęło być głośno o Davidzie Beckhamie. Anglik w sierpniu strzelił pamiętnego gola z połowy przeciwko Wimbledonowi. Ten gol do dziś jest jednym z najbardziej ikonicznych w historii Premier League. To wtedy Beckham zaczął nosić charakterystyczne fryzury i stał się ulubieńcem mediów. Anglik trafił w idealny czas, rosła globalna popularność Premier League. To już nie był tylko sport, ale też gałąź rozrywki. Beckham był pionierem tych kolorowych, coraz bogatszych czasów. W drużynie sporym zaskoczeniem okazał się też Solskjaer, o którym Gary Neville mówił. Ole wyglądał, jakby przyszedł na trening prosto z biura, a potem strzelał gole jak maszyna. Media nazywały go mordercą o twarzy dziecka. Chłopak w pierwszym sezonie strzelił 18 goli w lidze i był najlepszym strzelcem United. Aż o 7 goli przebił Erika Cantonę. Dla Francuza to z kolei był ostatni sezon w Manchesterze i ostatni w zawodowej piłce. Było to szokujące, ponieważ miał dopiero 30 lat. Przestałem kochać futbol, grałem, bo musiałem, a nie dlatego, że chciałem. Wyjaśnił swoje powody na antenach francuskiego Canal+. Przez lata powstawały różne wersje, dlaczego miał dość. Jedna mówiła o tym, że klub za mocno wykorzystywał go marketingowo, a Cantona miał dość wywiadów, sesji i bycia tylko produktem. Mówiło się też o tym, że Francuz kwestionował ambicje klubu. Szczególnie bolały go porażki w europejskich pucharach. Sezon 97-98 był pierwszym bez Erika Cantony. To była nowa rzeczywistość dla Manchesteru. Atak opierał się na Endym Colu, Teddym Sheringhamie i Ole Gunnarze Solskjaerze. Ale oczywiście brak lidera w szatni był odczuwalny, zwłaszcza że poważnego urazu doznał Roy Keane. Kapitańską opaskę przejął Peter Schmeichel, ale pustka po Irlandczyku była odczuwalna w każdym meczu. Mimo to Manchester był liderem, wykorzystywał słabość rywali. Lokalny bookmacher z Manchesteru w pewnym momencie uznał sprawę za przesądzoną i wypłacił wygrane tym, którzy obstawili obronę tytułu. No i oczywiście przeliczył się. Kiedy piłkarze Fergusona złapali zadyszkę, na horyzoncie mocniej pokazał się Arsenal. To była drużyna, która dopiero budowała się pod wodzą Arsena Wengera. Wygrali ligę 1 punktem. To oznaczało, że maszyna Fergusona doczekała się potężnego konkurenta. Ferguson wiedział, że musi działać szybko. Natychmiast po zakończeniu sezonu United kupili obrońcę Japa Stama z PSV Eindhoven. Przypominam, że o nim też nagrałem oddzielny odcinek. To był wtedy piłkarz uchodzący za jednego z najlepszych obrońców w Europie. To był też nowy transferowy rekord klubu. Holenderski obrońca miał wnieść siłę i nieustępliwość do defensywy. Ale Ferguson chciał więcej. Spodobał mi się szczególnie napastnik Dwight York z Aston Villa. Sir Alex opisywał go jako zawodnika, który potrafił nadziać przeciwnika na rożen. Wykreować coś z niczego, pokonać rywala lub stworzyć śmiertelne zagrożenie pod bramką. Klub z Birmingham za wszelką cenę chciał go zatrzymać, a Ferguson za wszelką cenę obiecał sobie, że go wyciągnie. Co chwilę dociskał prezesa Edwardsa, by ten wysyłał nowe oferty. Oczywiście udało się. York podpisał kontrakt na minuty przed terminem zgłoszenia składu United do Ligi Mistrzów. Był to klasyczny ruch Fergusona. Determinacja, presja i precyzyjne wyczucie czasu. W międzyczasie Ferguson budował w drużynie poczucie my kontra świat. Oskarżał media i rywali o stronniczość. Każdy atak na jego piłkarza traktował osobiście. To motywowało United w najtrudniejszych chwilach. Na przykład wtedy, gdy po mundialu w 1998 roku cała Anglia chciała ukrzyżować Beckhama za czerwoną kartkę z Argentyną. Ferguson potrafił iść w ogień za swoimi piłkarzami, potrafił ich chronić, potrafił też przekuwać frustrację w paliwo dla sukcesu. Gary Neville, kapitan United, podkreślał, że Ferguson tworzył wyspę, izolowaną grupę skupioną na korzeniach, rodzinie i dumie, gdzie zewnętrzna krytyka tylko wzmacniała więzi. United rozpoczęli sezon 98-99 porażką 0-3 z Arsenalem w meczu o tarczę dobroczynności. We wrześniu znowu polegli z kanonierami w lidze, co było frustrujące.
Zaraz potem w grudniu 98 roku przyszedł kolejny cios. Brian Kidd, czyli długoletni asystent Fergusona, odszedł do Blackburn Rovers. Ferguson na szybko musiał znaleźć asystenta. Z polecenia wziął Steve'a McClarena, młodego trenera, który był w sztabie Derby County. McClaren podpisał umowę w lutym 99 roku. Jego pierwszy mecz jako asystent to zwycięstwo United 8-1 nad Nottingham Forest. To był dobry początek, bardzo dobry symbol. Jako ciekawostkę dodam, że Solskjaer w tamtym meczu strzelił 4 gole, chociaż wszedł w 72 minucie. Pierwszą bramkę strzelił w 80. Gość był nie do zajechania. Coraz lepiej wyglądała też współpraca Dwighta Yorka z Andym Cole'em. Po latach piłkarze mówili, że ten pierwszy wniósł duży luz do szatni. Był gościem z Karaibów, na boisku czuł się jak na karuzeli, a poza nią słynął z imprezowego stylu życia. Ferguson dał mu kiedyś radę: chłopie, ożeń się, to będzie spokojniejszy. Ale York dalej się bawił. Z drugiej strony nigdy się nie spóźniał, wygrywał testy kondycyjne i zawsze był w formie, nawet po nocnych eskapadach. On wchodził do szatni, nagle wszyscy czuli się jak na wakacjach. Ale po 5 minutach wiedzieliśmy, że to facet, który wygra nam mecz, wspominał Gary Neville. Była nawet taka sytuacja, kiedy po jednej z porażek Roy Keane miał ochotę rozwalić szatnię. Wtedy podszedł do niego York. Roy, spokojnie, życie to nie wojna. Następny mecz wygramy, a potem pójdziemy na piwo. Powiedział uśmiechnięty napastnik Manchesteru. York potrafił powiedzieć to w taki sposób, że nawet Keane schował pianę w gębie i lekko się uśmiechnął. Ferguson trafił w 10 z tym transferem. W tamtym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Cole i York dali razem Manchesterowi aż 53 bramki. Manchester wtedy był ze stali, nawet Arsenal, który na początku sezonu potrafił ich ogrywać, w końcu musiał zderzyć się ze ścianą. Do historii przeszedł półfinał Pucharu Anglii w 1999 roku. Ryan Giggs przebiegł pół boiska, minął kilku graczy Arsenalu i strzelił zwycięskiego gola. To był jeden z najsłynniejszych goli w historii klubu, w ogóle jeden z najsłynniejszych w angielskiej piłce. Giggs zdjął koszulkę i wirował nią nad głową. Tydzień później United ograli Newcastle w finale Pucharu Anglii i zrealizowali dublet. Mistrzostwo Anglii wygrali z Arsenalem, mając 1 punkt więcej. Oczywiście szczytem tamtego sezonu miała być Liga Mistrzów. Manchester w ostatnich latach był hegemonem w Anglii, ale w Europie ciągle rozbijał się o rafy. Często nie wychodził nawet z grupy. Najbliżej był w 1997 roku, kiedy przegrał w półfinale z Borussią. 2 lata później doszedł do finału, a naprzeciwko stanął Bayern Monachium Ottmara Hitzfelda. Tego samego Hitzfelda, który wcześniej pokonał Manchester jako trener Borussii Dortmund. W tamtym momencie był to trener z Ligą Mistrzów w gablocie i z niesamowitym doświadczeniem. Ferguson mógł patrzeć na niego z podziwem, ale w maju 1999 roku miał ochotę zagrać mu na nosie. Dla United był to pierwszy finał od 1968 roku, od czasów George'a Besta. Tak naprawdę to była prehistoria. Manchester był już wtedy zbudowany półfinałem z Juventusem, który Ferguson określił jako najlepszy zbiorowy występ drużyny, jaki kiedykolwiek pamięta. To był mecz, kiedy Anglicy podnieśli się z wyniku 0-2, strzelili 3 gole i przeszli dalej. Kiedy potem zagrali w finale, nic nie było już im straszne. Byli drużyną z niesamowitym charakterem i z wiarą, że w każdym momencie można odwrócić sytuację na swoją stronę. Trener powiedział nam przed meczem, że może ostatni raz w karierze jesteśmy tak blisko trofeum, żebyśmy dobrze mu się przyjrzeli, bo może nigdy go nie dotkniemy. Nie tolerował żadnego ale i gdyby. Mieliśmy tam wyjść i zostawić całego siebie, opowiadał Teddy Sheringham. Ferguson dokonał kilku zmian w składzie na finał. Zawieszeni Paul Scholes i Roy Keane nie mogli zagrać. Beckham został ustawiony w środku pomocy, Giggs rozpoczął na prawym skrzydle, a Jesper Blomqvist zaczął na lewym. Do przerwy Manchester przegrywał 0-1. Asystent Fergusona Steve McClaren wspominał po latach, że w szatni było wyjątkowo spokojnie. Keep going, boys, we can do this. Tak przedstawiał to McClaren, czyli grajcie tak dalej, chłopaki, możemy to zrobić. Teddy Sheringham przyznał, że spodziewał się opieprzu od trenera, a faktycznie było dość cicho. Zero paniki, ta myśl dominowała w głowie Fergusona. Sheringham wszedł za Blomqvista w 67 minucie, potem w 81 pojawił się Ole Gunnar Solskjaer za Andy'ego Cole'a. Manchester naciskał, ale minuty leciały nieubłaganie. W 90 minucie przegrywali dalej 0-1 i wtedy wydarzyło się coś, co każdy kibic futbolu z tamtych czasów pamięta doskonale. Do dziś to jeden z najbardziej epickich momentów tej gry. Sheringham wyrównał w 91 minucie. Steve McClaren zaraz potem szepnął coś do Fergusona, że trzeba szykować zmian na dogrywkę. Steve, ten mecz jeszcze się nie skończył, powiedział mu Ferguson. I niemal w tym samym momencie, w 93 minucie, Solskjaer wpakował piłkę na 2-1. Nie mogę w to uwierzyć, futbol cholera jasna, emocjonował się Ferguson po meczu. To był szczyt jego życiowej filozofii, mianowicie
nigdy się nie poddawaj. Zwolnienia z Old Trafford, teraz stał na szczycie futbolu. W 1999 roku wygrał potrójną koronę. Jego zespół był najlepszy wszędzie tam, gdzie tylko się pojawił. To była też gigantyczna dźwignia dla całej marki Manchesteru United. Skoro Premier League w drugiej połowie lat 90. przeistoczyła się w złotą wyspę pieniędzy, a Manchester był wtedy na szczycie, to automatycznie zgarniał premię za pierwszeństwo. Mógł potem budować na tym fundamencie przez lata. To samo działo się w Europie. Sukces w 1999 roku, kiedy kolorowa telewizja była już rozsiana po całym świecie, dodał drużynie estymy. To była czerwona planeta, globalne imperium. W 1993 roku przychody klubu wynosiły 25 milionów funtów. 6 lat później było to już grubo ponad 100. Pojemność Old Trafford wzrosła z 44 do 68 tysięcy. Klub zaczął zatrudniać prawie 600 pracowników, ale Ferguson pozostał tym samym Fergusonem. To też jest talent, nie zmieniać się i być ciągle tą samą osobą z tymi samymi wartościami, mówiła jedna osób z jego otoczenia. Przez te wszystkie lata według mnie w naszej drużynie było tylko 4 graczy światowej klasy: Cantona, Giggs, Ronaldo i Scholes, mówił później Ferguson, kiedy podsumowywał swoją karierę. Zespół z 99 roku pokazał, że wielkość wychodzi poza indywidualne oceny. To był po prostu zespół, nie zlepek gwiazd. Drużyna, która nigdy się nie poddawała, opowiadał trener Manchesteru United. Nie wyciśniesz z ludzi tego, co najlepsze, jeśli będziesz ich walił żelaznym prętem. Uda ci się to natomiast, gdy zdobędziesz ich szacunek, przyzwyczaisz do zwycięstw i przekonasz, że potrafią grać lepiej. Nie przychodzi mi na myśl żaden menedżer, który osiągnął długotrwały sukces w napiętej atmosferze. Okazuje się, że 2 najbardziej skuteczne słowa to słowa dobra robota. Umiejętne zarządzanie ludźmi polega właśnie na wydobyciu tych dodatkowych 5%, których istnienia nawet u siebie nie podejrzewali, dodawał Ferguson w swojej książce pod tytułem Być liderem. Po magicznym wieczorze w Barcelonie 26 maja 1999 roku Ferguson poczuł, że osiągnął szczyt swojej kariery. Triumf na Camp Nou zamykał długą wędrówkę Szkota, który przez lata bezskutecznie próbował wygrać najważniejsze europejskie trofeum. Teraz zaczął się zastanawiać, czy uda mu się jeszcze kiedykolwiek zajść równie wysoko. Co ciekawe, dość szybko wkurzyła go jednak wypowiedź prezesa Martina Edwardsa. Gdy zapytano go, czy Ferguson będzie miał jakąś rolę w klubie po zakończeniu pracy trenera, Edwards odpowiedział: cóż, nie chcielibyśmy, żeby powtórzyła się historia Matta Busby'ego. Ta uwaga dotknęła Fergusona głęboko. Matt Busby był legendarnym trenerem i triumfatorem Pucharu Europy, a potem został dyrektorem klubu i członkiem zarządu. Przez lata wtrącał się w decyzje kolejnych menedżerów. Mówiono, że stał się duchem przeszłości, pomnikiem, który paraliżował następców. Dopiero w 1974 roku, kiedy klub spadł z ligi, Busby całkowicie się wycofał, co otworzyło drogę do stabilizacji. To dlatego słowa Edwardsa w kontekście Fergusona nie spodobały się Szkotowi. Jego zdaniem całkowicie nie były na miejscu. W tamtym momencie w głowie Fergusona kotłowało się kilka czynników: rozczarowanie wypowiedzią Edwardsa, wątpliwości, czy zdoła ponownie wygrać Puchar Europy oraz zbliżająca się 60. Ta ostatnia liczba nie dawała mu spokoju. Ferguson zaczął bardzo wcześnie jako trener i 60 wydawała mu się dobrym momentem na emeryturę. Trener Manchesteru naprawdę rozważał taką opcję. Czuł poza tym, że drużyna się zmienia. Na przykład zaraz po wygraniu Ligi Mistrzów pożegnał się Peter Schmeichel, przez lata podpora defensywy, wielki lider w bramce. Ale mimo tych zmian Manchester w 2000 roku w lidze znowu wygrał tytuł. Andy Cole i Dwight York w samej Premier League strzelili kolejno 19 i 20 goli. Rok później, czyli w rozgrywkach 2000-2001, znowu dołożyli kolejne mistrzostwo. W bramce stał już szalony Fabien Barthez, o którym nagrałem niedawno oddzielny odcinek. Manchester dalej był hegemonem angielskiej piłki, choć między Fergusonem a zarządem pojawiały się coraz większe napięcia. W pewnym momencie doszło do tego, że Szkot ogłosił, że po sezonie 2001-2002 zakończy trenerską karierę. To była, jak sam później przyznał, fatalna decyzja. Skoro wiedział, że wybiera się na emeryturę, to nie miał tej samej iskry w pracy. Piłkarze też mocno poluzowali. Ferguson przez lata mówił, że dobry trener to taki, który trzyma zawodników w stanie ciągłego pobudzenia. Nie pozwala im osiadać na laurach. Teraz ta intensywność tymczasem znikła. Po 3 tytułach mistrzowskich z rzędu Manchester United skończył na 3. miejscu w lidze i nie zdobył żadnego trofeum. Błędem okazała się sprzedaż Japa Stama do Lazio. Ferguson zresztą po latach przyznał się do tego. Powiedział wprost, że podjął złą decyzję. Kulisy tamtej sprzedaży przedstawiłem w odcinku o holenderskim obrońcy, więc nie będę się tutaj powtarzał. Manchester kupił tamtego lata argentyńskiego pomocnika Juana Sebastiana Verona, który okazał się flopem.
Przyszedł też m.in. Ruud van Nistelrooy. Holender już w pierwszym sezonie strzelił 23 gole w lidze, stając się czwartym strzelcem Premier League. Niestety, nawet on nie uratował tamtego sezonu. Forma United poprawiła się dopiero, kiedy Ferguson przedłużył umowę i zrezygnował z emerytury. Był luty 2002 roku. Czerwone Diabły liczyły na sukces w Lidze Mistrzów, choć przegrały w półfinale z Bayerem Leverkusen. To był sezon bez żadnego trofeum, ale też sam Ferguson wziął winę na siebie. Jak sam potem mówił, nie powinien tyle gadać o emeryturze, bo miało to negatywny wpływ na wszystkich. Dobrą ciekawostką jest zresztą sam moment, kiedy podjął decyzję o pozostaniu. Właściwie to inni podjęli za niego. Było Boże Narodzenie w 2001 roku. Ferguson zasnął na kanapie przed telewizorem. W tym czasie w kuchni dojrzewał bunt. Jego żona Katie i trzej synowie odbyli spotkanie i podjęli decyzję. Katie weszła do pokoju, obudziła męża kopnięciem. W drzwiach stali wszyscy trzej synowie, ustawieni w szeregu w geście solidarności. Właśnie odbyliśmy spotkanie, powiedziała Katie, i postanowiliśmy, że nie idziesz na emeryturę. Argumenty były proste i przekonujące. Był zdrowy i miał energię, więc nie będzie siedział jej na głowie w domu. Poza tym był za młody, co to dla niego 60. Może zbudować w Manchesterze United nową drużynę, przekonywała go Katie. Manchester w tamtym czasie rozmawiał już ze Svenem Göranem Erikssonem, mistrzem Włoch z Lazio w 2000 roku. Ale kiedy Sir Alex przekazał swoją decyzję, automatycznie upadły wszystkie inne rozmowy. To on wyznaczał bieg historii. Na początku sezonu 2002-2003 Fergusona rozpierała nowa energia. Czuł się, jakby zaczynał pierwszy dzień zupełnie nowej pracy. Kiedy zdecydowałem, że odejdę ze stanowiska, przestałem myśleć o przyszłości klubu. Tymczasem w tej samej chwili, w której zmieniłem decyzję, znów zacząłem planować. Myśli o przyszłości nakręcały mnie pozytywnie, opowiadał Ferguson. Jak się później okazało, ta decyzja o pozostaniu pozwoliła mu pracować jeszcze przez kolejne 11 lat i zdobyć dużo więcej trofeów, w tym drugą Ligę Mistrzów w 2008 roku. Innymi słowy, czasem warto posłuchać rodziny. 2002 rok to był czas wielu zmian. Powoli kruszyła się słynna ekipa z finału Ligi Mistrzów w Barcelonie. Nie było już Andy'ego Cole'a, a teraz odszedł również Dwight York. Pożegnano również 36-letniego lewego obrońcę Denisa Irwina. Irlandczyk nigdy nie był w centrum uwagi mediów, ale sam Ferguson nazywał go Denis 8/10. To był zawodnik, który rzadko schodził poniżej pewnego poziomu. Był szybki i lotny, bardzo inteligentny, opisywał go Ferguson. Nigdy nie zawodził, nigdy nie miał złej prasy. Pamiętam wyjazdowy mecz z Arsenalem, kiedy pozwolił Denisowi Bergkampowi strzelić gola, a dziennikarze powiedzieli: pewnie jest pan niezadowolony z Denisa. Odparłem: cóż, był ze mną przez 8 czy 9 lat i nigdy nie popełnił błędu. Myślę, że jeden błąd mogę mu wybaczyć, opowiadał Ferguson. Fergie wiedział, że mimo ubytków wciąż ma solidne fundamenty. Giggs, Scholes, Neville. Trzon drużyny wciąż był mocny. W 2002 roku zatrudnił też nowego asystenta, Carlosa Queiroza z Portugalii. Zaczęło się od tego, że Fergie coraz mocniej chciał eksplorować graczy z Ameryki Południowej. Nie chciał bazować tylko na skautach z Europy. Queiroz miał mu pomóc, ale wcześniej pracował z kadrą RPA. Ferguson wezwał więc Quintona Fortuna, gracza tamtej reprezentacji, do swojego gabinetu. Myślisz, że poradzi sobie na naszym poziomie? Spytał go Ferguson. Poradzi sobie na każdym, usłyszał natychmiastowo. Carlos zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że od razu zaoferowałem mu pracę. Był najbliższy zajmowania stanowiska trenera Manchester United, choć nie nosił tego tytułu. Brał odpowiedzialność za wiele spraw, w które wcale nie musiał się angażować, opowiadał o nim Ferguson. Tamtego lata kupiono też obrońcę Rio Ferdinanda, bijąc angielski rekord transferowy. Niestety te wszystkie zmiany skończyły się najgorszym startem sezonu Manchesteru od 13 lat. Gazety miażdżyły Fergusona. Wielu oczekiwało upadku giganta, bo to byłby temat na tygodnie. To w tamtym sezonie doszło do sytuacji, gdy ze wściekłości Ferguson kopnął but w szatni, który lekko rozciął twarz Davida Beckhama. Od razu wstał, chciał się na mnie rzucić, ale inni zawodnicy go zatrzymali, opowiadał trener Czerwonych Diabłów. Potem go przeprosił, ale ta historia i tak wyciekła szybko do prasy. Wtedy Ferguson zakomunikował stanowczo zarządowi, że czas Beckhama w Manchesterze dobiegł końca. Ferguson po latach opowiadał, że Beckham podważał jego autorytet. Władzom klubu tłumaczył to w ten sposób: kiedy trener traci autorytet, wy tracicie władzę nad klubem. Zaczynają rządzić piłkarze, a wtedy są kłopoty, dodawał Ferguson. Jego relacje z Beckhamem to temat na oddzielną opowieść, więc pewnie rozwinę ten wątek, kiedy nagram odcinek o Davidzie. Często nie było między nimi chemii. Na przykład któregoś dnia Ferguson poprosił Beckhama, by ten zdjął czapkę podczas posiłku, żeby po prostu stosował się do dress code'u klubu. Beckham tymczasem pozostawał niewzruszony, nie chciał słuchać trenera.
Okazało się, że chodzi o jego nową fryzurę. Nikt nie mógł zobaczyć jej przed meczem. Ferguson powiedział, że to wtedy zobaczył, jak bardzo Beckhamem zawładnęły brukowe media i agenci reklamowi. W międzyczasie sezon 2002-2003 układał się źle. Kiedy w lutym Beckham został uderzony butem, drużyna oglądała plecy Arsenalu. Obok naciskała też ekipa Newcastle. Prasa krytykowała Fergusona. Nie płacą mi za panikowanie. Historia to pokarm dla bestii, odpowiadał Scott. Matt Busby zawsze mawiał, po co czytać gazety po słabym rezultacie. W najgorszych momentach twierdzą był nasz ośrodek treningowy. Nigdy nie pozwalaliśmy na to, by obniżyły się standardy naszej pracy. Dbaliśmy o poziom koncentracji, nawet gdy dookoła wszyscy w nas walili, dodawał trener Manchesteru. W środku sezonu mocno majstrował przy taktyce. Drużyna miała grać bardziej bezpośrednio. Skończyła się era posiadania piłki. Mimo że drużyna odpadła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt w 2003 roku, to ostatecznie w lidze United pokonali Arsenal. Ferguson znowu utarł nosa Wengerowi, Manchester znowu był najlepszy w Anglii. Ale oczywiście Sir Alex ciągle chciał czegoś więcej. Wiedział, że prawdziwą dominację osiąga się wtedy, kiedy do tytułu w kraju dochodzi też tytuł w Europie. Chciał powrotu starych czasów, chciał dominacji na wszystkich frontach. Lato 2003 roku zaczęło się od odejścia Carlosa Queiroza, bo ten dostał ofertę z Realu Madryt. Ferguson przestrzegał go, że to klub, który może go lekko utopić. I nie pomylił się. Nie wyznaczył następcy Queiroza, bo wierzył, że ten i tak zaraz wróci. Zwolniony został po sezonie i oczywiście znowu wrócił do Manchesteru. Zanim jednak Queiroz podjął pracę w Realu, wcześniej opowiedział Fergusonowi o pewnym nastolatku z Portugalii. W Sportingu jest młody chłopak, na którego koniecznie musimy mieć oko, zwrócił się do pierwszego trenera United. Od tego momentu Jim Ryan, czyli scout klubu, obserwował treningi Sportingu w ramach dwustronnej umowy między klubami. Jim poleciał do Lizbony, a chwilę potem wrócił z oczami jak spotki. Wow, ależ widziałem zawodnika. Myślę, że to skrzydłowy, chociaż w drużynie młodzieżowej gra na środku ataku. Nie czekałbym za długo, kiedy skończy 17 lat, ktoś się na niego skusi, opowiadał Ryan. Jednym z ustaleń umowy między klubami było to, że United zagra przeciwko Sportingowi na nowym stadionie w Lizbonie, wybudowanym na Mistrzostwa Europy w 2004 roku. Manchester poleciał więc do Portugalii. Pierwsze podanie do Ronaldo sprawiło, że Ferguson krzyknął: na rany Chrystusa, John, podejdź do niego bliżej. Chodziło oczywiście o Johna O'Shea, obrońcę Manchesteru. Zawodnicy na ławce krzyczeli: cholera szefie, z tego gościa jest kawał zawodnika. Młody Ronaldo grał jak na treningu. W ogóle nie obchodziło go to, że naprzeciwko biegają jacyś ludzie z Manchesteru i coś już w karierze wygrali. Trenerze, on sobie robi z nas jaja, mówili gracze na ławce. Ale Ferguson wyjaśnił im na spokojnie: wszystko w porządku, już go zaklepałem, stwierdził jak z automatu. Tak jakby na szachownicy, miał już w głowie kilka ruchów do przodu. W przerwie meczu Ferguson poprosił Alberta, odpowiedzialnego za stroje: idź na górę do loży dyrektorskiej i przyprowadź tu Kenyona. Zaraz potem Peter Kenyon, czyli dyrektor wykonawczy klubu, usłyszał od Sir Alexa: nie opuszczamy stadionu, dopóki nie podpiszemy umowy z tym chłopakiem. Jest aż tak dobry? Zapytał Kenyon. John O'Shea dostał przez niego migreny. Bierzemy go, odparł Ferguson. Sporting twierdził, że ma już ofertę z Realu Madryt na 8 milionów euro. To my damy 9, odparł Ferguson. Znowu niezwykle pewny siebie. Ostatecznie stanęło na 12 milionach. 17-letni Cristiano Ronaldo czekał na dole w niewielkim pokoju ze swoim agentem Jorge Mendesem. Zaraz potem Manchester wyczarterował dla nich samolot. To była transakcja, której nigdy nie będą żałować. Ferdinand, Giggs, Scholes i Neville'owie przez całą drogę powrotu mówili z entuzjazmem o Ronaldo. Więc kiedy pojawił się na boisku treningowym, wiedział, że wszyscy go obserwują. Zaraz potem zadebiutował w koszulce Czerwonych Diabłów, poruszał się jak żywe srebro. Od czasu Erika Cantony nikt nie zrobił takiego wrażenia na drużynie. Cantona miał oczywiście więcej charyzmy jako osoba, ale talent Cristiano widać było od razu. Co ciekawe, na początku poprosił o koszulkę z numerem 28 jak w Sportingu, ale klub wiedział, że ma w garści przyszłą gwiazdę, chłopaka z plakatów. Dał mu numer 7, legendarny numer 7, po odejściu Davida Beckhama do Realu Madryt. Fakt, że w tej koszulce grali wcześniej Cantona albo George Best, był dodatkowym źródłem motywacji dla młodego piłkarza. Mniej więcej w tym samym czasie Manchester mógł mieć też Ronaldinho, PSG zatwierdziło umowę, a przy stole siedział też Carlos Queiroz. Ferguson powiedział po latach: byłby naszym piłkarzem, gdyby nie powiedział tak, a potem nie. Chodziło o to, że Brazylijczyk był już dogadany, ale na końcu wolał Barcelonę. Tego samego lata Ferguson podjął trudną, ale konieczną decyzję o sprzedaży Argentyńczyka Verona. Mógłbym go trenować przez 100 lat, a nadal nie wiedziałbym, gdzie go ustawić, mówił Sir Alex. Juan był jak dzika karta, jak Joker,
Był wolnym ptakiem, który latał, gdzie mu się tylko podobało. Dodawał Scott. Tamten sezon, czyli 2003-2004, był jednak sezonem Arsenalu. Kanonierzy byli niepokonani, osiągnęli swoje opus magnum. Manchester tymczasem był trzeci, w Lidze Mistrzów odpadł z Porto Jose Mourinho. Osłoną był Puchar Anglii, ale ogólnie Ferguson kręcił głową po tym sezonie. Duży wpływ na zespół miało zawieszenie Rio Ferdinanda, który nie stawił się na kontrolę antydopingową i był zawieszony przez 8 miesięcy. Po tym sezonie z klubu odszedł też Nicky Butt, członek klasy 92. Facet, który grał w seniorach United przez 12 lat. To był kawał bezczelnego drania. Nicky pobiłby się nawet z twoim cieniem, opowiadał Ferguson. Miał tupet wpadać do mojego biura i pytać, czemu nie gram. Nicky, nie grasz, ponieważ myślę, że Scholes i Keane są od ciebie lepsi. Odpowiadałem. Po tamtym sezonie Ferguson obraził się też na stację BBC i przestał udzielać jej wywiadów. Chodziło o dokument Fergie and Son. Film przedstawił jego syna Jasona jako osobę, która wykorzystywała wpływy i pozycję ojca do własnych celów na rynku transferowym. W kolejnych latach, kiedy trzeba było stawać do wywiadów dla Match of the Day, zwykle robił to jego asystent. Po latach stacja kontraktowo próbowała wymóc obecność Fergusona, ale ten powiedział, że woli zapłacić grzywnę. Dopiero 7 lat później, po rozmowach z dyrektorem BBC, znaleźli rozwiązanie. Sezon 2004-2005 miał być zemstą za to, co przydarzyło się kilka miesięcy wcześniej. Manchester przegrał tytuł z Arsenalem, ale chciał wrócić po roku na szczyt. Przede wszystkim to był sezon, w którym w klubie pojawił się 18-letni Wayne Rooney, przyszła legenda Old Trafford. Próbowaliśmy go ściągnąć, kiedy miał 14 lat, a potem znów, kiedy miał 16. Był dla nas oczywistym celem. To najlepszy przykład doskonałego scoutingu w Manchesterze United. Opowiadał Ferguson, który miał niezwykłe oko do zawodników plus ogromny dar przekonywania, kiedy już kogoś upatrzył. Ferguson cenił w Rooneyu to, że miał gdzieś świat marketingu i biznesu. Dostawał tyle ofert, że na boku mógłby zarabiać więcej niż w klubie, ale nigdy nie wybrał drogi Beckhama. Interesowało go tylko wygrywanie i takich ludzi szukał Ferguson. Jako największy błąd scoutingowy w tamtym czasie Sir Alex ocenia Petra Czecha, młodego bramkarza, który grał wówczas we francuskim Rennes. Ocenił go jako dobrego, ale jeszcze nie gotowego na Manchester. Czech tymczasem wkrótce potem trafił do Chelsea i stał się legendą. United mieli wtedy poważne problemy z bramkarzami. Dopiero 2005 rok i przyjście Edwina van der Sara zażegnało kłopot. To była nowa era Manchesteru. Drużyny, która z każdym rokiem się zmieniała, była inna niż w 1999 roku i która budowana była na nowych mistrzach. Oczywiście w międzyczasie oznaczało to utratę starych wyjadaczy. W listopadzie 2005 roku Ferguson pokłócił się z Royem Keanem, co oznaczało odejście Irlandczyka z Old Trafford. Głównym powodem konfliktu była kontrowersyjna, choć niewyemitowana rozmowa Keana dla klubowej telewizji. Działo się to po przegranym meczu z Middlesbrough. Keane ostro skrytykował swoich kolegów z drużyny, m.in. Rio Ferdinanda, Darrena Fletchera i Kirana Richardsona. Ferguson uznał to za przekroczenie granic i naruszenie dyscypliny szatni. W 2009 roku Keane stwierdził, nie wybaczę tego Fergusonowi, bez względu na to, czy to Alex Ferguson, czy papież. Z kolei słynny menedżer w 2024 roku pominął Keana, wymieniając najlepszych kapitanów United w historii. Widać było, że ta zadra jest ogromna. Wayne Rooney w swojej książce wspominał, że w 2005 roku obaj prawie się pobili. Ferguson przeskoczył przez biurko, chciał uderzyć Keana, ale w porę zatrzymali go asystenci. W styczniu 2006 roku Sir Alex pozyskał 2 zawodników, którzy mieli okazać się kluczowi dla przyszłych sukcesów: Nemanje Vidicia i Patrice'a Evre. To znowu pokazywało, jak ta drużyna się zmienia. Wkrótce w miejsce Keana do środka pola kupiono Michaela Carricka. Sezon później, czyli w rozgrywkach 2006-2007, Ferguson świętował swoje 20-lecie w Manchesterze. Hołd złożyło mu całe angielskie środowisko piłkarskie, łącznie z jego starym wrogiem Arsenem Wengerem. Manchester wygrał mistrzostwo, a potem poprawił to w 2008. To była ponowna dominacja. Dla Fergusona oznaczało to 10. ligowy tytuł w karierze. Zrobił to równo 25 lat po tym, jak wygrał Puchar Zdobywców Pucharów z Aberdeen, pokonując Real Madryt. Żeby było jeszcze ciekawiej, to stempel na mistrzostwie postawił w meczu z Wigan, gdzie trenerem był jego były kapitan, czyli Steve Bruce. Te sceny pokazują niesamowitą długowieczność Fergusona. Zmieniała się Anglia, zmieniała się piłka dookoła. Zmieniali się piłkarze, którzy stawali się powoli trenerami, a Ferguson trwał i miał się dobrze. Ukoronowaniem jego wielkości był kolejny finał Ligi Mistrzów w 2008 roku. Sezon 2007-2008 był znakomity w wykonaniu United i przede wszystkim fantastycznym, gdy spojrzymy na formę Cristiano Ronaldo. To był zawodnik, który dorósł pod okiem Sir Alexa. Zawodnicy United nauczyli go pokory i gry efektywnej, a nie tylko efektownej. Ronaldo nie był tylko driblerem, był też maszyną do strzelania goli. Piłkarzem z ogromną determinacją. Nieważne ile razy go atakowano i faulowano,
Całym sobą wyrażał sprzeciw. Nie wykopiecie mnie z tej gry. Jestem Ronaldo. Miał cudowną odwagę i wiarę we własne umiejętności. 31 goli w Premier League, 8 w Lidze Mistrzów. Jego liczby w tamtym sezonie były potężne. Ronaldo w tamtym czasie był prawoskrzydłowym. Centralna część pola karnego należała do Rooney'a albo Carlosa Teveza. Tymczasem przed finałem Ligi Mistrzów z Chelsea Ferguson wymyślił coś jeszcze innego. Mianowicie wystawił Ronaldo na lewym skrzydle, tak żeby grał naprzeciwko Michaela Essiena. Przy bramce dla naszej drużyny Ronaldo przeskoczył Essiena, więc plan zadziałał. Wspominał później trener z satysfakcją. To był jeden z dziwniejszych meczów w jego karierze, bo rozgrywano go w Moskwie. To oznaczało inną strefę czasową. Kiedy w Polsce była 20:45, w Rosji były 2 godziny do przodu. Moim zdaniem Chelsea grała na remis i liczyła na zwycięstwo w rzutach karnych, opowiadał Ferguson. Ronaldo strzelił na 1-0, Lampard wyrównał i potem faktycznie doszło do karnych. Ferguson miał złe doświadczenia z seriami 11. Na 6 finałów różnych rozgrywek przegrał w ten sposób 5. Przypomniał sobie tę klątwę, kiedy Cristiano Ronaldo, strzelający jako trzeci, spudłował w starciu z Petrem Czechem. Manchester był w tym momencie ugotowany. Do piłki podchodził John Terry, kapitan Chelsea i legenda Premier League. Jego gol zamknąłby sprawę, to byłby koniec marzeń Manchesteru. Ale Terry o dziwo pośliznął się na murawie, nie trafił czysto w piłkę. Zawodnik Chelsea zmarnował 11, strzelił najgorzej jak się dało. Seria karnych trwała więc nadal. Nicola Anelka z Chelsea podchodził jako strzelec numer 14. Manchester prowadził w tym momencie 6-5 i nagle Anelka nie strzelił. To był koniec. Koniec dla Chelsea, zwycięstwo dla Manchesteru. Ferguson ledwo wstał z miejsca, nie mógł uwierzyć, że wygrali. Przez kilka chwil pozostawał w bezruchu. Znów był najlepszy w Europie. 9 lat po tym, jak wygrał pierwszy raz w Barcelonie. Zabawną historią było to, jak w chwili triumfu okazało się, że na stadionie na Łużnikach nie ma szampana. Nikt tego nie dopilnował. Ferguson musiał wysłać kogoś ze sztabu do pobliskiego sklepu, by kupił trochę napojów gazowanych. Bóg jeden wie, co to było, śmiał się potem Ferguson, pijąc co było pod ręką. Tego dnia w Moskwie strasznie lało, więc na przyjęcie dla zwycięzców Ferguson przyszedł w adidasach. Jego pierwsze buty zostały zniszczone w błocie, a żadnej innej pary po prostu nie spakował. Triumf w Moskwie przyniósł mi przede wszystkim poczucie ulgi, wyznał później Ferguson. Zawsze mówiłem, że Manchester United powinien osiągać więcej na arenie europejskiej, dodawał Szkot. Noc w Moskwie przeszła do historii, nie jako perfekcyjny mecz i nie jako łatwe zwycięstwo, ale jako dowód na to, że w piłce od porażki dzielą cię centymetry, ułamek sekundy, kępa trawy, na której rywal może się poślizgnąć. To była istota Manchesteru, wierzyć do samego końca, czekać na swój moment, nie poddawać się i zawsze robić swoje. Ferguson po wygraniu Ligi Mistrzów nie zamierzał wcisnąć przycisku stop. Przeciwnie, już planował kolejne lata dominacji, które miały umocnić jego pozycję jako jednego z największych menedżerów w historii futbolu. W 2009 roku United znowu wygrali mistrzostwo. Drugi raz w karierze Ferguson miał serię 3 tytułów z rzędu. Nigdy wcześniej w brytyjskiej piłce nie było takiego menedżera. Był to niezwykły wyczyn pokazujący konsekwencje i zdolność do utrzymania zespołu na najwyższym poziomie przez wiele lat. Ten 11 tytuł ligowy Fergusona z Manchesterem miał także symboliczne znaczenie. Wyrównał on liczbę mistrzostw Liverpoolu, osiągając 18 tytułów w historii klubu. Oczywiście największym marzeniem Fergusona w tamtym sezonie była obrona tytułu Ligi Mistrzów. Manchester dotarł do finału tych rozgrywek, który odbył się 27 maja 2009 roku w Rzymie. Przeciwnikiem była FC Barcelona, zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę, który właśnie budował swoją dynastię opartą na tiki-tace. Niestety dla Fergusona tego wieczoru w Rzymie Barcelona okazała się lepsza. Czerwone Diabły przegrały 0-2, nie będąc w stanie znaleźć sposobu na grę Katalończyków. Nie mamy żadnych wymówek, po prostu nie byliśmy wystarczająco dobrzy. Messi i Xavi byli nie do zatrzymania, powiedział szczerze Ferguson. Xavi podawał piłkę do Iniesty w tempie, które sprawiało, że myślałeś, że zdołasz ją przejąć, ale nie mogłeś jej przejąć, ponieważ właśnie ci uciekali. Prędkość podania, jego siła i kąt po prostu wciągały cię w strefę boiska, w której nie powinieneś przebywać. Mieli doskonale opanowane tego rodzaju podstępne zagrania, dodawał Szkot. To był też ostatni mecz Cristiano Ronaldo przed transferem do Realu Madryt, ale nawet po odejściu Portugalczyka Manchester dalej był tym samym Manchesterem. Drużyną, która w 2011 roku prześcignęła Liverpool w liczbie tytułów. United stali się rekordzistami, w tamtym sezonie grali też w finale Ligi Mistrzów. Niestety dla Fergusona i jego zespołu powtórzył się scenariusz z 2009 roku i to jeszcze w bardziej bolesny sposób. Barcelona wygrała 3-1, dominując przez większość spotkania. Zespół Guardioli fruwał za wysoko, był po prostu na innym poziomie.
Lato 2011 przyniosło znaczące zmiany w składzie Manchesteru United. Edwin van der Sar, legendarny bramkarz, który był kluczową postacią w sukcesach zespołu, zakończył karierę. Podobnie zrobili Gary Neville, prawdziwy żołnierz Fergusona, i Paul Scholes, jeden z najlepszych pomocników, jakich widział angielski futbol. Oczywiście Scholes jakiś czas potem wrócił, ale to temat na inną historię. Sezon 2011-2012 przyniósł też nowy rodzaj rywalizacji. Manchester City, finansowany przez bogatych właścicieli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, stał się realnym zagrożeniem dla dominacji United. Manchester prowadził w tabeli przez większą część sezonu, ale w dramatycznej końcówce to City zdobyło swój pierwszy tytuł Premier League. Ostatnia kolejka przeszła do historii. City musiało odrobić deficyt w meczu z Queen's Park Rangers i zrobiło to w ostatnich minutach spotkania za sprawą legendarnego gola Sergio Aguero. Manchester przegrał tytuł bramkami, zdecydowały sekundy i centymetry. To było bolesne. Lokalny rywal coraz mocniej prężył muskuły. Zaraz po tym sezonie Ferguson dokonał jednego z najlepszych transferów w swojej karierze, mianowicie sprowadził Robina van Persiego z Arsenalu. Van Persie był w tamtym czasie zwycięzcą Złotego Buta Premier League, nagrody dla najlepszego strzelca ligi. Holender załadował 30 goli i był lepszy nawet od Rooneya. Wielu kibiców Arsenalu potraktowało ten transfer jako zdradę, ale Ferguson miał to gdzieś. Wiedział doskonale, co robi. Holenderski napastnik był brakującym elementem układanki, którego potrzebował United, by wrócić na szczyt. Sezon 2012-2013 miał być ostatnim w karierze Fergusona, choć wtedy mało kto o tym wiedział. Van Persie był genialny, znowu został królem strzelców ligi. Kibice śpiewali o nim na Old Trafford, Robin van Persie, he scores when he wants. On sam mówił, że United to klub, w którym nauczył się wygrywać. To on strzelił też hat-tricka w meczu z Aston Villą, który przypieczętował tytuł. W sumie już 20 dla Manchesteru w historii, dla Fergusona 13 i oczywiście ostatni. Jego pożegnalny mecz w United miał numer 1500. Czasem pojawia się wersja, że 1499, ale większość źródeł podaje tę pierwszą liczbę. Dzięki chłopaki, sprawiliście mi cholernie dobre pożegnanie, żartował potem Ferguson. Na jego miejsce gotowy był już David Moyes, którego sam Fergie namaścił na swojego następcę. W szatni panowała znakomita atmosfera. Ryan Giggs w pewnym momencie zerknął w telefon i zażartował. David Moyes właśnie zrezygnował z pracy. Na murawie Giggs wypchnął szefa przed kibiców United. To była mozaika uśmiechów i łez. Ferguson, mimo że zbudował potęgę tego klubu, wyglądał dość nieśmiało. W loży patrzyła na niego rodzina, 3 synowie, 8 wnuków i grupa przyjaciół. Od piłkarzy dostał Rolexa z 1941 roku, czyli z roku jego urodzin. Ustawiony był na 15:03, godzinę jego narodzin w Glasgow. To był pomysł Rio Ferdinanda, który spodobał się grupie. Ten dzień był jak sen, idealny w swojej niedoskonałości, bo przecież Manchester nie wygrał. Z drugiej strony zaserwował takie szaleństwo, jakby chciał przypomnieć wszystkim, że w tym sporcie chodzi o emocje. Ferguson odszedł jako ten, który wygrał wszystko, co było do wygrania. Dawał fanom niesamowite emocje, wychował kilka pokoleń kibiców. Po latach ujawnił, że decyzję o emeryturze podjął w grudniu 2012 roku, kilka miesięcy przed tym, zanim ogłosił ją publicznie. Bardzo trudno było mu nie ujawniać swoich planów i trzymać temperaturę w szatni. Finalne ogłoszenie jego decyzji spowodowało spadek akcji United o 5% na nowojorskiej giełdzie. To było świadectwo tego, jak bardzo był utożsamiany z sukcesem klubu. Kiedy odsłonięto jego pomnik, Ferguson od razu skomentował z żartem: chyba właśnie przeżyłem własną śmierć. Ferguson pozostawił po sobie niezwykłe dziedzictwo, które wykracza daleko poza same trofea. Jego największym osiągnięciem było zbudowanie nie tylko drużyny, ale całej instytucji. Stworzył w United kulturę wygrywania i nieustającej determinacji. Po zdobyciu każdego trofeum natychmiast zaczynał myśleć o następnym. Jego umiejętność obserwacji i zdolność dostrzegania szczegółów były kluczowe w budowaniu sukcesów. Szczególnie dumny był z pokolenia 92, grupy młodych zawodników, którzy wyrośli z Akademii United i stali się fundamentem drużyny. Jego dziedzictwo to także lojalność i długotrwałe relacje. Niektórzy ludzie pracowali dla niego przez ponad 20 lat. Ferguson nigdy nie zapominał o pracownikach klubu, od recepcjonistki Kath Phipps, która pracowała dla United przez ponad 40 lat, po obsługę pralni i wszystkich pracowników zaplecza. W życiu osobistym najważniejsza pozostała dla niego rodzina. Z żoną Kathy był aż do jej śmierci w 2023 roku. Ferguson pozostał też wierny swoim korzeniom. Co roku uczestniczy w specjalnych zjazdach kumpli z młodzieńczych lat w Glasgow. To pokazuje, że mimo światowej sławy nie zapomniał, skąd pochodzi. Niesamowitym faktem jest też to, że aż ponad 30 jego byłych graczy zostało później trenerami. 3 z nich zarządzało zresztą Manchesterem.
Giggs i Carrick tymczasowo, a Solskjaer na stałe w latach 2018-2021. To świadczy o tym, że Ferguson nie tylko wygrywał mecze, ale również kształcił przyszłych liderów. Pozostawił po sobie też masę cytatów. Na przykład Squeaky Bum Time to nawiązanie do napięcia w końcowej fazie rozgrywek. Squeaky Bum Time, czyli po polsku czas piszczącego tyłka. Co ciekawe, określenie to weszło do słowników Oxfordu. Gdy w maju 2013 roku opuszczał ławkę trenerską po raz ostatni, pozostawił Manchester United na szczycie angielskiego futbolu. Jego następcy mieli ogromne buty do wypełnienia, a jak pokazały kolejne lata, nikt nie był w stanie powtórzyć jego sukcesu. Sir Alex do 2024 roku był ambasadorem klubu. Miał specjalny kontrakt, który był hołdem za to, że Manchester do dziś może czerpać profity z marki, jaką zbudował jego były menadżer. Manchester od odejścia Fergusona ani razu nie zdobył mistrzostwa Anglii, ale niesamowita tradycja, gablota trofeów i moc wspomnień sprawiają, że to ciągle jest jeden z najpopularniejszych klubów świata. Klub z niezwykle oddanymi fanami i z wielką aurą, która rozciąga się na kilka kontynentów. Kiedy w maju 2018 roku miał wylew, stanął oko w oko ze śmiercią, ale potem po 5 miesiącach znowu wrócił na Old Trafford. Lekarze dawali mu 20% szans, a on znowu wygrał. Kolejny raz wyszedł z sytuacji beznadziejnej, co poniekąd stanowi credo jego kariery. Kiedy wrócił, Old Trafford zawrzało. Patetyczny głos speakera plus 80 000 gardeł nie mogło się mylić. To jest futbolowy zabytek klasy zero, największy menedżer w historii i esencja tej gry. O tym, jaki był Ferguson, ciekawie opowiedział też Patrice Evra w podcaście Overlap. Kiedyś po męczącym treningu gracze zignorowali kolejkę fanów po autografy i od razu weszli do autobusu. Kiedy usiedli, zobaczyli, że na ulicy został tylko Ferguson. Stał i przez 45 minut podpisywał zdjęcia. Już wtedy wiedzieli, że będą kłopoty. Zaraz potem trener wszedł do autokaru i krzyknął: co wy sobie wyobrażacie? Ci ludzie płacą wasze pensje. Relacjonował Evra. Przekaz był prosty: nawet jeśli jesteś gwiazdą, to bez fanów jesteś nikim. Alex Ferguson nie był tylko menedżerem, był świetnym psychologiem i strażnikiem wartości. Był instytucją, wizjonerem i wielkim mistrzem, który na zawsze zmienił oblicze Manchesteru United i angielskiego futbolu. I tutaj postawię kropkę. To był najdłuższy odcinek na moim kanale, więc dziękuję tym, którzy doszli do tego momentu. Jeszcze raz przypomnę o tym, że możecie wesprzeć moją pracę na Patronite. Tak jak mówiłem na początku, uważam, że z waszym wsparciem ten kanał może być jeszcze lepszy. I jeśli czujecie, że chcecie mieć wpływ na rozwój tego miejsca, to otwieram taką furtkę. Link zostawiam w opisie. Dziękuję wam z góry i słyszymy się, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam.